Krążymy z Księżną Dianą, zatankowaną na full. Ja zatankowany w połowie, 50 litrów, więc trochę lepiej się wznoszę. Podstawę na razie 800 metrów, może 850 teraz. Obaj mieliśmy kryzys z Andrzejem. 12 dochodzi, pół godziny już się tutaj bawimy. Wysokość 620 metrów. Nad lotniskiem ciągle gdzieś tutaj się bawimy. Teraz jakiś taki lepszy komin. No nie napawa to optymizmem. Fajnie jakby się te podstawy mocno podniosły, bo przy tych podstawach to się po prostu boję gdziekolwiek lecieć. Bo te chmury teoretycznie są, ale na moim kierunku, który sobie wczoraj obrałem, tak niekoniecznie, więc chyba polecę tam, gdzie jest po prostu fajnie, czyli na Lisie Kąty na początek. Miało być mrągowo, będą lisie, no i średniego pół metra na sekundę mam, także takie to na razie są warunki. Jedna z ostatnich prób w tym roku, żeby zaatakować 700 km. Drugi tydzień sierpnia się zaczyna i coraz mniejsze szanse na to, żeby szybowcem mojej klasy było to możliwe. To co mogę zrobić, to dzisiaj zatankować wodę i polecieć i liczyć na to, że warunki będą znacznie lepsze niż prognozy, a prognozy dzisiaj dają jakieś 600 km, nawet niecałe maksymalnego zasięgu lotu. Także przede mną wyzwanie. Jadę na lotnisko. Dochodzi 8. Tak, dzisiaj zrobiłem taki jeden błąd przy planowaniu trasy, a właściwie przy realizacji planu, mianowicie zmieniłem decyzję podczas lotu o tym, gdzie będę leciał i nie poleciałem na zaplanowany kierunek, tylko poleciałem w stronę Lisich Kątów i to był błąd. To był błąd, ponieważ no, jak tutaj przyleciałem, wróciłem spod tych Lisich Kątów z powrotem tutaj na Mazowsze, tu gdzie sobie planowałem dalszą trasę. No a tu okazuje się, że podstawy 1700. Co prawda o 14, ale myślę, że już wcześniej było w okolicach 1400. Więc no cóż, jest jak jest. Coś tam się dzisiaj poleci. Będzie na pewno dużo emocji, fajny dzień. Super kominy się zaczynają. I na to liczyłem, ale nie sądziłem, że będę pierwsze 2 godziny leciał poniżej 1100 metrów. Ponad 100 km i to jeszcze tak strasznie wolno. Także cóż, jest pięknie. A przed Chorzelami takie oto kominy. Kulminacja tego dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o termikę. Trasę zmieniłem. Tak, no 700. Jakby tak było od początku, tak jak jest teraz, to pewnie tak, ale pierwsze 2 godziny lot poniżej 1100-1200 metrów. No nie mogło to zaowocować dobrą prędkością. Do tej pory przeleciałem 180 km, a jest 14. Także bardzo słabo. Jak strzeli 500, to będzie dobrze. Dobrze, chociaż te kominy teraz takie zrobiły się fajne, agresywne.
No i podstawy tutaj w okolicach 1500, już bliżej Mazur. Teraz lecę sobie do Pisza, a później zobaczymy. Nie wyznaczyłem sobie trasy, modyfikuję ją w trakcie lotu, patrzę gdzie jest pogoda i tam lecę. Wiatrak może 700 nie wypali, ale 500 też będzie dobrze. Zobaczymy ile tego dnia nam jeszcze. Zobaczymy ile jeszcze tego dnia nam dzisiaj starczy. Mam nadzieję, że ta 500 wskoczy. No na 700 nie ma szans. Zły początek i wolny. Także kręcę koło Ostrołęki. Wracam na Mazowsze. Piękny szlak jest. Piękny szlak na trasie, więc będzie trochę łatwiej niż do tej pory, bo tutaj miałem trochę tak mało tych chmur. No ale będzie dobrze. No tutaj jest 1600 pewnie podstawa. Super. Tak, dzisiaj chciałem się z Wami podzielić ciekawą sytuacją, jaką miałem podczas tego lotu. Mianowicie latałem w 3 zupełnie różnych masach powietrza. Za chwilę pokażę, jak to wyglądało. Mianowicie pierwsza masa, z którą się zetknęliśmy, to była masa, przy których podstawy poranne były w okolicach 800 metrów i tam przy tych podstawach poleciałem w kierunku Lisich Kątów, ale przed Lisimi Kątami zawróciłem, ponieważ już byłem zmęczony lataniem tak nisko do tych 1100-1200 metrów. Co prawda chmury były blisko siebie, ale było to spore wyzwanie. Wróciłem po tych chmurach i po tej masie w kierunku Mazowsza i po minięciu Przasnysza te masy dały zupełnie inny efekt. Mianowicie napotkałem powietrze, w którym nagle z 1400 metrów, bo na tyle to się w okolicach Muławy podniosło, znalazłem się nagle na 1700 w okolicach miejscowości Chorzele. To już jest na wschód od linii Przasnysza. No i tam w kierunku Mazur, jak poleciałem, to było dużo chmur i właśnie podstawy też w okolicach 1600, które znowu się obniżały, im byłem bliżej jezior. Jak odbiłem dalej na wschód w kierunku Zambrowa, sytuacja się znowu odmieniła, mianowicie chmur było dużo mniej, podstawy dalej sięgały w okolicach 1700 metrów, ale te chmury były na tyle spore, że było ciężko wśród nich znaleźć komin. Także dużo zamieszania, dużo przygód w tym locie przeżyłem i dzisiaj fragmenty, które możecie sami sobie ocenić, jak ten warun wyglądał z perspektywy widza. No to mamy bliskie spotkanie 3 stopnia z miejscowością Łomża. No zawsze to było jakoś tak słabo, ale dzisiaj wyjątkowo jest ok. Tak, teraz takie jeziorka, przy nich się wykręcam, jak wracam na Mazowsze. Pamiętam, że 2 tygodnie temu też przy tych jeziorkach bardzo fajnie wywiozło mnie do góry. Warto zapamiętać ten akwen. Jest tu bardzo termicznie, fajnie. 17:30. Polecę jeszcze do tamtych chmurek. Zobaczymy, co tam pod nimi się dzieje. Po lewej mijam właśnie Ciechanów. No i lecimy sobie tam jeszcze, myślę, z 20 km. Zawracamy i będziemy kierować się do lądowania, bo już zamiera trochę termika, jak widać. Kończymy dzień. Słońce świeci niemiłosiernie, ale co zrobić?
No i na koniec dnia dostałem się pod takie oto zjawisko. Wielkie ciemne chmury na zachód od Ulewa, na wysokości podstaw jakieś 1500. No i całkiem sprawnie pod nimi nosi. Także jeszcze trochę je wykorzystam, godzina 18. Także kawałeczek jeszcze na zachód i wracam. Cały czas mam dolot. Także można powiedzieć, że w takim stożku dolotowym sobie teraz się poruszam bezpiecznie. No ale za chwilę trzeba będzie zmierzać do lądowania. A my jeszcze chwilkę polecimy sobie pod tą chmurą. To powiedz, Marcin, jak oceniasz dzisiejsze warunki? No, tak jak Niejednoznacznie, tak mówię. tak jak wspomniałem wcześniej, niejednoznacznie. To znaczy rano były dosyć trudne warunki. Nieoczywiste chmury, w nieoczywistych miejscach były kominy pod chmurami, czasami obok chmury. Potem było w zasadzie normalnie, chociaż chmury niektóre wyglądały na lepsze niż w rzeczywistości były. To znaczy wyglądały na takie, które mają rzeczywiście bardzo silne kominy pod sobą, a było różnie. To znaczy nie było tak jednoznacznie. Więc w sumie te warunki były tak w skali 1 do 10, to powiedziałbym na rano no to na 3, a po południu no to tak na 7. Bo po południu już się wyklarowała sytuacja. Rzeczywiście te chmury, które miały brać, które widać było, że biorą, to zabierały. Te, które nie, no to nie, to nawet się tam szkoda było nie podlatywać. Natomiast były kominy silne rzeczywiście, ale większość kominów to były tak między powiedzmy 1,5 a 3. Jak powiedz testy szybowca po naprawach? Troszkę ciężko chodzi drążek, ale tak lotnie wydaje się, że jest bez zarzutów jednak. To znaczy wydawało mi się, że są pewne zmiany w wyważeniu tego szybowca, ale jednak po zrobieniu tam kilku godzin już na tym szybowcu dochodzę do wniosku, że nie, że jednak te wyważenia są ok. I lata, no chyba lata podobnie, no trudno tak po roku przerwy, trudno tak jednoznacznie ocenić, ale wydaje mi się, że lata podobnie jak przed remontem. To się cieszę. Przed uszkodzeniem. Mike. No i tak to wygląda. Nie wiem ile przeleciałem, bo mi lusterko padło. Opowiadaj. Jak oceniasz dzisiejsze warunki ogólnie? Z punktu widzenia Pilota szybowcowego. naszego późnego startu, no tutaj w terenie były bardzo słabe warunki. To znaczy wyglądały dużo lepiej niż faktycznie działały. O której startowaliście? Startowaliśmy około 13 i było bardzo ładnie rozbudowane już chmury, dosyć gęsto, łatwe przeskoki. Natomiast jak się podchodziło już do tych chmur, to okazało się, że coś tam tyrpało, ale ledwo zabierało. I wydawało się, że no dobra, to nie ma sensu krążyć, lecimy dalej. No i tak naprawdę z podstawy, która była tutaj dosyć nisko, było tam 1200-1300, no to schodziliśmy do 700 metrów aż. Natomiast później, jak przelecieliśmy za okolicę Muławy,
oddaliliśmy się, no to była inna masa, no i tam rzeczywiście pod 2000 metrów podstawa. 1900 tam z groszami. Nieźle. No mi się udało też 1900, ale w okolicach Chorzeli. My Po tamtej stronie. my do Przasnysza tak Po naprawdę wschodzie. doleciliśmy, potem mieliśmy zrobić punkt Chorzele, ale jak zobaczyliśmy powrót, że musimy znowu się przebijać przez tą słabą masę, no to tam jak udało nam się ten komin wyczesać nad lotniskiem w Przasnyszu, no to tam było pod 2000, no to wydawało się, że mamy dolot, ale potem się okazało, że biegunowa była wklikana od Sirusa, więc dolot szybko topniał, no i trzeba było potem się dokręcić jeszcze ze 2 razy. Okej. W takich słabych warunkach. Także słuchajcie, obiecałem Pawłowi, że będzie w telewizji w zamian za to, żeby pomógł mi skrzydła złożyć w moim szybowcu. Ostatnia faza składania. Dzień się kończy.